Cześć. Dzisiaj przy okazji chciałbym porozmawiać o edukacji, a przede wszystkim o górskim ABC na miarę XXI wieku. W internecie krąży wiele różnych podstawowych rzeczy, które powinieneś zabrać w górę. Często, moim zdaniem, nie są one już do końca aktualne. Dlatego chciałbym Ci powiedzieć i pokazać, co zawsze mam ze sobą w górach, co pomaga mi na szlaku i pozwala bezpiecznie przemierzać i pokonywać kolejne kilometry. Podstawowa rzecz – apteczka. Wiele osób zapomina o apteczce. Uważam, że to jest jeden z najważniejszych elementów, które powinniśmy mieć na szlaku. Wystarczy prosta. Tak naprawdę potrzebujemy kilku plastrów, bandażu zwykłego, dzianego, elastycznego i na pewno folii NRC. Przyda nam się również coś do dezynfekcji, na przykład bardzo popularne waciki, które niewiele ważą, a zajmują malutko miejsca. No i pewnie na dłuższe wyprawy przydałoby się coś również na kleszcza. Druga bardzo ważna, istotna rzecz na szlaku jest to woda. Jak widać teraz troszeczkę taka bardziej aura jesienno-zimowa, więc moim towarzyszem jest ten termos. W termosie jest ciepła herbatka z dodatkami, jest to miodzik i cytrynka. Czasami, jak jest bardziej zimowa atmosfera, jest tam mały dopalacz. W lecie najczęściej jest to woda. Polecam również zabrać elektrolity. Jest to mega rzecz na szlaku, aczkolwiek niekoniecznie takie kupne tam typu Powerade, typu Oshi. Można sobie kupić za tanie pieniądze w dozie elektrolity rozpuszczalne. Bierzemy na to ekstra buteleczkę i jest perfekto. Trzeci element jest chyba nam najbardziej znany. Jest to telefon, ale co z tym telefonem? W telefonie najważniejsze są aktualne mapy offline. Dlaczego offline? Dlatego, że mają GPS-a i są łatwe w użyciu i zawsze mamy je ze sobą. Jest to największa przewaga nad klasyczną mapą, która ma ten problem, że większość moich rówieśników, a i młodszych osób najczęściej nie potrafi się nią posługiwać, a mapą w telefonie potrafi posługiwać się każdy. Ważne, żeby to była typowa górska mapa, typu mapy 3, typu mapa turystyczna. Jednak starajmy się unikać map Google w górach. Po czwarte, powerbank. No wiadomo, jeśli bierzemy ze sobą telefon, przydałoby się coś, co może ten telefon naładować w skrajnych warunkach. Polecam taką kosteczkę, niekoniecznie taką, ale mniej więcej o pojemności dwukrotności baterii. W moim przypadku jest to około 10 mAh. To powinno mi wystarczyć tak naprawdę na 2 dni odcięcia od prądu, by naładować telefon do 100%, ewentualnie coś tam jeszcze sobie podładować. I wracamy do telefonu. Po piąte jest to aplikacja Górska Ratunek. Bardzo dobra aplikacja, bardzo prosta w użyciu, w polskich górach nieoceniona. Jeśli coś nam się stanie, ta aplikacja może nas naprawdę uratować i pomóc służbom nas znaleźć. Szóstą, mega ważną rzeczą jest czołówka. Czołówkę polecam mieć zawsze ze sobą, na przykład taką. Jest to bardzo fajny model, waży mniej niż 100 gramów, już z bateriami, więc możemy mieć go zawsze ze sobą. Ja kupiłem to jako awaryjną czołówkę do mojej podstawowej. Teraz najczęściej na takich krótkich trasach jest moją jak najbardziej podstawową bronią. Oferuje bardzo dobre światło, dodatkowo światło czerwone, żeby nie razić innych spotkanych osób na szlaku. No i siódmy, trochę dodatkowy punkt, już nie będę Wam go pokazywał, jest to jedzonko. Tu każdy dobiera sobie tak, jak potrzebuje. Jeśli jest to taki krótki wypad, gdzie zamierzamy jednak mimo wszystko coś zjeść, polecam, żeby to były jakieś batony energetyczne, ewentualnie żele, coś, co da nam szybką energię. Mogą to być orzechy, zwykła dobra kanapka też działa. Oczywiście musimy pamiętać, że jedzenie i chodzenie po górach jest dość specyficznym połączeniem. Jeśli coś zjemy i pójdziemy się wspinać, niestety nasze tętno podskoczy, ponieważ organizm musi się zająć dwoma różnymi rzeczami, no i poświęcić oczywiście na to czas i zasoby. I ostatnią, prawdopodobnie najbardziej istotną rzeczą, jaką powinniśmy zabrać ze sobą w góry, jest zdrowy rozsądek, ponieważ powinniśmy być w stanie powiedzieć sobie dość. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy czegoś zrobić, nie róbmy tego na siłę. Ok, wyzwania są fajne i warto je podejmować,
ale czasami warto się wycofać, zastanowić i spróbować następnym razem. Może będziemy w lepszej kondycji, może będziemy lepiej się czuli i dzięki temu osiągniemy ten nasz cel w znacznie bardziej bezpieczny sposób.